To udziec kozi. Pięknie wygląda, prawda? Takie mięso naprawdę trudno dostać w sklepie. A tutaj już pieczeń z tego udźca wykonana. Ależ to było pyszne. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień w osadzie Karbówko. Poprzednie dni spędziliśmy tutaj bardzo miło i sympatycznie. Po twarzy chyba też widać i po rękach, że kolorki się zmieniły, więc pogoda, aura nam bardzo dopisywała. Miło, serdecznie. Dzisiaj kozina. Mam tutaj udziec kozi. Będę robił generalnie dwa. Jeden przygotowałem ja, drugi przygotował gospodarz. Każdy oczywiście na swój sposób. Raczej jego degustować nie będziemy, ponieważ on zabiera do rodziny i rodzinę chce tym ugościć, ale tego jest nadzieja, że otworzymy i pokażemy, jak to będzie wyglądało. No, nie jestem pewien, czy my do tej pory dotrwamy w pełnej kondycji, żeby przed kamerami wystąpić, bo w końcu jesteśmy na czymś w rodzaju urlopu. Także wkładam do wędzarni, a jak to przygotowałem, to za chwileczkę od początku opowiem. Wkładam do wędzarni, ale wędził nie będę. Po prostu wykorzystuję to, że ta wędzarnia się potrafi nagrzać do 150 stopni. Działam. Proces przygotowania i wykonania jest długotrwały, ale prawdziwej pracy przy tym jest niewiele. Wszystko zaczęło się dzień wcześniej. Udziec musiał zostać oczyszczony ze zbędnych błon i odciąłem także końcówkę kości. Następnie całość natarłem solą. Wiał całkiem spory wietrzyk, więc posypywanie solą nie było proste. Po natarciu solą dodaję 150 ml naturalnego domowego jogurtu i dokładnie rozsmarowuję go po całym mięsie. Zabezpieczam folią i wstawiam do lodówki. Zostanie tam do następnego dnia. Wtedy udziec dokładnie obmyłem. Ponownie, tym razem delikatnie obsypałem solą, a do tego mielonym czosnkiem i pieprzem. Oba pojemniki, mój i gospodarza, wstawiam do wędzarni. Zamykam kominek, by nie tracić energii i ustawiam 150 stopni Celsjusza. Zostawię tak wędzarnię na minimum 4 godziny. To zależy od wielkości udźca. Na wszelki wypadek zostawiam jednoznaczny znak ostrzegawczy. Nie dotykać. Dziś też dojadamy resztki z poprzednich wykonań, czyli szaszłyków, kiełbasy i żeberek. Teraz też mogę pokazać, jak to wygląda w środku. A linki do poprzednich filmów ukazują się teraz na Waszym ekranie. Czekając na gotowy udziec, udajemy się na kolejny spacer. Na terenie osady można znaleźć kilka ciekawych aut i sprzętów. A to jest naprawdę ciekawe znalezisko. Jest to rekonstrukcja wędzarni i dojrzewalni wieżowej. Chyba w tym roku powstała i swój udział miał w tym mistrz Rusak. Tu macie krótki opis, co to jest i jak działa. Ta metalowa klapa to właśnie palenisko i od niego kanał prowadzi do wędzarni. Udało mi się też zajrzeć do środka. To nie jest rekonstrukcja, ale także działający obiekt.
Od jakiegoś czasu nikt go chyba nie używał, ale widać, że używany był wielokrotnie. W tych klatkach umieszczano wędliny i można je było wieszać na różnych poziomach i na różne wysokości podnosić te klatki. Ale bym w takiej wędzarni coś zrobił. A tak ta wędzarnia prezentuje się nocą. Zdjęcie zrobiliśmy wczoraj podczas wieczornego spaceru. Ale wracamy do bieżącego czasu. Pogoda śliczna. Widoki cieszące oczy. W takich okolicznościach przyjemnie się odpoczywa i czeka, aż mięsko będzie gotowe. Tak wygląda udziec po 5 godzinach obróbki w 150 stopniach. Pachnie tak bardzo, że trudno się powstrzymać przed wbiciem w to zębów. Udziec to spracowany mięsień, a tutaj widać, że jest bardzo delikatny, mięciutki i wręcz rozpadający się. Wszystko dzięki długiej obróbce termicznej. Mam pachnącą, gorącą, no już troszeczkę ostygła, bo zanim się przed kamerę ustawiłem, ale rozpadającą się, widzieliście, rozpadającą się dosłownie kozinę. Mięsko jest mięciutkie, rozpadające się i rozpływające się w ustach. Pyszność. Miam, miam. Dosłownie jak masełko. I to wszystko zasługa temperatury i czasu, żeby to wcale nie takie proste do zrobienia mięsko i to jeszcze w postaci udźca zrobić do takiego stanu, jak się mi udało. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, subskrypcje, udostępnienia i tak dalej, bo to algorytmom zawsze pomaga. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nam się już ta majówka powoli kończy, już będziemy bardziej się na relaksowaniu i odpoczywaniu skupiać niż na rejestrowaniu tego, cośmy tutaj zrobili. A jak było widać, zrobiliśmy tego naprawdę sporo. Głodni nie byliśmy. Ale tak to jest, jak się robi własne wyroby domowe. Do zobaczenia jeszcze raz. Hej! Chcesz więcej przepisów na wyroby z udźca? Kliknij kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.